Witamy Was serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się na pokazach tutaj zgrabiarek taśmowych w Bełczu Małym. To są pokazy organizowane przez TOB Agrar Polska. Za nami znajduje się ciągnik Aupax seria 7000 7240 o mocy 240 koni oraz zgrabiarka taśmowa marki SIP RHD 900T. Pokrótce tutaj troszeczkę, pokrótce tutaj chwileczkę zajmiemy uwagę na temat właśnie tutaj ciągnika. Troszeczkę też opowiemy o zgrabiarce. Natomiast jeżeli chodzi o pełną specyfikację i jakby relację z tego dzisiejszego wydarzenia, będzie oczywiście to wszystko opublikowane na łamach tutaj magazynu TOB Agrar Polska, gdzie będziecie mogli dokładnie przeczytać o specyfikacji, o całej tutaj jakby warunkach, gdzie, jak to było wykonywane oraz o tutaj właśnie wynikach każdej maszyny, która brała udział w tych pokazach. Jeżeli chodzi o ciągnik, mamy tutaj nasz ciągnik, można powiedzieć, pokazowy, trochę może nie już prototypowy, ale 7240 koni. Mamy tutaj silnik Weichaya o pojemności 7,8 litra, mocy 240 koni mechanicznych. Oczywiście silnik spełnia normy Stage 5, czyli mamy tutaj DPF-a, mamy katalizator DOC oraz mamy SCR, czyli zbiornik płynu AdBlue. Ciągnik jest bardzo bogato wyposażony, jeżeli chodzi o specyfikację tego ciągnika, ponieważ jak na załączonym obrazku widzimy, mamy tak, amortyzowaną przednią oś, przedni tus z wałkiem WOM. Jeżeli chodzi o sam przód, mamy tutaj również dwie pary wyjść hydrauliki, mamy też złącze ISOBAS. Idąc dalej, kabina klimatyzowana, ogrzewana, również amortyzowana mechanicznie. Ogumienie marki Trelleborg, bardzo szerokie, mamy tutaj 600 z przodu oraz 710 z tyłu. Jeżeli chodzi o cale, 28 z przodu, 38 z tyłu. I przechodząc tutaj jeszcze na tył ciągnika, co możemy też pokazać, też jest potężny, jeżeli chodzi o sam tutaj tylny układ zawieszenia trójpunktowy. Mamy tutaj zawiesia hakowe kategorii trzeciej, mamy łącznik górny hydrauliczny również kategorii trzeciej. Ciągnik jest wyposażony, tak jak powiedziałem, w dwie pary wyjść hydraulicznych z przodu oraz 6 par hydraulicznych z tyłu, no, dla wykorzystania oczywiście dla maszyny i użytkownika. Każda para jest z regulacją przepływu, z blokadą oraz tak zwanym swobodnym przepływem. O czym nie wspomniałem, cały układ hydrauliczny zasila tutaj pompa tłoczkowa o wydajności 150 litrów na minutę. Oczywiście ciągnik jest wyposażony w układ load sensing, czyli maszyna tak naprawdę może sterować tym swoim zapotrzebowaniem, kiedy potrzebuje oleju. Oczywiście ciągnik ten olej maszynie poda. Poza oczywiście hydrauliką mamy tutaj pneumatykę dwuwodową. Mamy również tutaj, jeżeli chodzi o ten ciągnik, wyposażony w hydrauliczną instalację hamulcową. Z racji tego, że jest to ciągnik, tak jak wcześniej powiedziałem, trochę pokazowy, trochę też może już nie prototypowy, ale wyposażony we wszystkie funkcje, jakie tak naprawdę ten ciągnik może posiadać. Oczywiście ciągnik jest też wyposażony w nawigację Alinav, tutaj AF305, no i oczywiście złącze ISOBAS. Sama maszyna, czyli zgrabiarka taśmowa SIP RHD 900T. Co to oznacza? Szerokość robocza od 7 do 9 metrów. Maksymalna prędkość robocza, z jaką możemy tą maszyną pracować, to jest około tam 20 km na godzinę. Tutaj mieliśmy też chwilę, miałem okazję się przejechać tym ciągnikiem z operatorem, no i wykonywaliśmy to zgrabianie z prędkością tam 18 km na godzinę i jak widać na załączonym obrazku, no nie ma tutaj dużych strat, jeżeli chodzi o materiał pozostawiony pod tutaj podbieraczami. Sama zgrabiarka jest napędzana wałkiem WOM i wałek WOM napędza jakby cały układ hydrauliczny tej maszyny. W ciągniku operator ma do dyspozycji sterownik, którym steruje się całą maszyną, czyli
Oczywiście szerokość robocza 7-9 metrów, czyli możemy ją zsuwać, rozsuwać. Jeżeli chodzi o zgrabianie, możemy to, tak jak tutaj widzimy na polu, zgrabiać ten pokos do środka, możemy go zgrabiać na lewą lub na prawą stronę. Materiał jest przekazywany oczywiście, podbierany przez podbieracz palcowy, natomiast jeżeli chodzi o dalszą drogę tego materiału, jest ona przekazywana za pomocą przenośnika taśmowego. Mamy tutaj też zgniatacze pokosu, no i cała maszyna jest oczywiście zawieszona na trójpunktowym układzie zawieszenia. Maszyna oczywiście posiada własny układ hamulcowy, oczywiście też wodowy. Jeżeli chodzi jeszcze o samą zgrabiarkę taśmową, tutaj warto wspomnieć, że lewa, jak i prawa strona może działać niezależnie, to znaczy osobno możemy regulować stronę wysypu lewej, jak i prawej strony. Sama zgrabiarka SIB R, akurat ten model HD900 jest w stanie, oczywiście zależy od warunków, zależy od pola, ale jest w stanie zgrabić materiał z około 15 hektarów na godzinę. Ale to oczywiście odpowiedni areał, musi do tego być odpowiednio oczywiście też równe pole, no bo prędkość 20 km na godzinę no też wymaga tutaj dosyć równego pola, żeby to pracowało dobrze i precyzyjnie przede wszystkim. Jeżeli chodzi o tutaj sam ciągnik, to też warto wspomnieć, co też powiedziałem na początku, ale jeszcze przypomnę, że ciągnik jest wyposażony w amortyzację przedniej osi, więc ta prędkość też jazdy 20 km na godzinę jest bardzo komfortowa dla operatora, co też przez chwilę porozmawialiśmy i jest zadowolony, czy to z komfortu, czy wydajności klimatyzacji, samej widoczności, bo ciągnik jest dosyć wysoki, więc tą widoczność mamy też bardzo dobrą. Jeżeli chodzi o tutaj jeszcze przedni TUZ, mamy zawieszone na nim obciążnik o masie 800 kg. Jeżeli chodzi o tylne koła, mamy też tam obciążniki 3 sztuki o masie 120 kg, więc ciągnik jest dosyć dobrze dociążony. Sam ciągnik w podstawie waży około 10,5 tony, także myślę, że to na moc 240 koni to dociążenie jest bardzo ważne, masa maszyny jest bardzo ważna, więc tutaj jakby myślę, że w 100% producent spełni wymagania klientów. Jeżeli chodzi o zbiornik paliwa, jeszcze mamy tutaj do dyspozycji 450 litrów. Tak samo jak wspomniałem, bardzo wydajna pompa tłoczkowa o wydajności 150 litrów na minutę. Wejdziemy jeszcze do środka, pokażemy mniej więcej, jak wygląda tutaj deska rozdzielcza, panel sterowania i jakie ten ciągnik jeszcze posiada możliwości. Jesteśmy w kabinie ciągnika 7000. Tak jak wcześniej wspomniałem, ciągnik został wyposażony w nawigację Alinav AF305, czyli mamy 10-calowy ekran. Tu też mamy kierownicę wyposażoną w taką fajną nakładkę, gdzie nie musimy jakby obsługiwać tutaj tabletu. Możemy nadawać jakby początek, koniec ścieżki, czy załączać sterowanie właśnie z tej nakładki. Sama nawigacja posiada też złącze ISOBUS. Jeżeli chodzi o sam ciągnik, czyli mamy do dyspozycji tutaj oczywiście przednią deskę rozdzielczą oraz boczny panel sterowania w podłokietniku. Jeżeli chodzi o funkcję, mamy tutaj joystick, którym operujemy jazdą do przodu i do tyłu. Oczywiście ciągnik jest wyposażony w skrzynię bezstopniową CVT, czyli tak naprawdę jeżeli chodzi o osiągane prędkości, mamy tutaj od 0 do 40 km na godzinę. Jeżeli chodzi o sam joystick, mamy tutaj jakby całe spektrum tutaj operacji, jakie możemy wykonać, czyli z samego joysticka możemy tak, zmieniać zakresy skrzyni, obsługiwać podnośnik, możemy również zmieniać kierunek jazdy. Dodatkowo w joysticku mamy tutaj dwie pary wyjść hydraulicznych, które możemy operować tutaj z poziomu joysticka i dalsze 4 pary, czyli razem, tak jak wspomniałem, jest ich 6. Jeżeli chodzi o sam przedni TUZ, mamy tutaj osobny joystick do sterowania czy to samymi ramionami podnośnika, czy właśnie przednimi wyjściami. Jeżeli chodzi o wałek WOM w tym ciągniku, tylny wałek WOM oferuje 3 prędkości
obrotowe, czyli 540, 760 oraz 1000 obrotów na minutę. A jeżeli chodzi o przedni wałek WOM, to standardowo mamy tutaj do dyspozycji 1000 obrotów na minutę. I tak jak wcześniej wspomniałem, całą maszyną, czyli zgrabiarką taśmową SIB RHD 900, obsługujemy ją właśnie z poziomu tego sterownika, czyli załączamy wałek WOM, on daje napęd właśnie własnej hydrauliki maszyny i całe operacje, jeżeli chodzi o sterowanie zgrabiarką, odbywają się właśnie z poziomu tego sterownika, czyli możemy tutaj regulować prędkość taśm, możemy regulować również te rolki dociskowe oraz sterowanie lewą bądź prawą stroną maszyny. Z tego miejsca chcielibyśmy Was zaprosić do zapoznania się w magazynie Tobagrar z wynikami testu, który tutaj został przeprowadzony. Jest tu kilka marek zgrabiarek taśmowych, m.in. SIB RHD 900T oraz nasza maszyna współpracująca, czyli ciągnik z serii 7000, model 7240 o mocy 240 koni. My już tutaj oddajemy maszynę operatorowi, żeby mógł dalej kontynuować pracę, czyli zgrabianie pokosów i widzimy się w kolejnym materiale. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.